Budzisz się w małej szopie. Ostatniej nocy miałeś koszmary. Nie wiesz, kim jesteś i co właściwie tutaj robisz. Wszyscy dziwią się na twój widok, a każde zadane tobie pytanie zbywasz milczeniem. Jedyne, co udaje się tobie znaleźć, to różdżkę, dzięki której nabywasz nową, tajemniczą moc. Tak oto można krótko opisać głównego bohatera gry Nobody Saves the World. Pan Nikt, albo jak został nazwany w angielskiej wersji gry Nobody, ląduje w samym środku wydarzeń. Kraina gry dręczona jest przez nieszczęście, które przyczyniło się do zaginięcia wielu mieszkańców, w tym potężnego maga Nostramagusa, którego nasz protagonista będzie próbował odnaleźć. Sama gra jest typowym dungeon crawlerem z elementami czysto RPGowymi. Oznacza to, że podczas naszej zabawy musimy zmierzyć się z setkami potworów, rozlokowanych zarówno na powierzchni, jak i w podziemnych labiryntach i jaskiniach. Jak już wspomniałem, nasz główny bohater posiada bardzo ciekawą umiejętność. Potrafi on zmieniać swoją postać. Pierwszą formą, którą może przybrać Nikt, jest szczur. Mały, niepozorny gryzoń, który może wcisnąć we wcześniej niedostępne zakamarki labiryntów i tuneli. Ponadto potrafi zatruć życie swoich przeciwników, i to dosłownie. Każda z form, którą może przybrać Nikt, posiada swoje własne umiejętności, które podczas gry możemy rozwijać. Sumarycznie w grze możemy wypróbować aż 18 różnych form. Jest to dość dużo, a co ważne, aby odblokować je wszystkie, musimy na dobrą sprawę spędzić co najmniej kilkanaście minut grając każdą z nich. Programiści z Drinkbox Studios uszczeli się tym samym błędów zawartych w innych grach, gdzie znalezienie zestawu przedmiotów czy ustawienie jednej konfiguracji postaci mogłoby być używane od początku naszej zabawy do samego końca gry. Odblokowywanie kolejnych form odbywa się z wykorzystaniem drzewka rozwoju. U jego podstaw leży Nikt, który jest naszą formą bazową. Jak już wspomniałem, pierwszą dodatkową formą, która pozwoli nam wykonać pierwszą misję, jest szczur. Wraz z kolejnymi misjami wykonywanymi z wykorzystaniem szczurka, nasza postać zdobywa doświadczenie, które pozwoli nam uzyskać dostęp do innych postaci. Każda postać awansuje poczynając od rangi F, poprzez rangi D, C, B, A, aż do elitarnej rangi S, będącej zwieńczeniem rozwoju danej postaci. Wraz z podwyższeniem rangi uzyskujemy dostęp do nowych umiejętności, które możemy przypisać pod jeden z 4 slotów umiejętności. Co ważne, w późniejszych etapach gry postać, by uzyskać rangę S, będzie zmuszona do używania kombinacji umiejętności różnych form, co dodatkowo urozmaica naszą rozgrywkę. Zawarte w grze 18 form możemy podzielić na 4 kategorie. Fioletową. Są to postacie, których umiejętności związane są z czarną magią i należą do nich m.in. wcześniej wspomniane szczury, ale również nekromanta, duszek czy zombie. Kategoria zielona reprezentowana jest przez strzelca, łotra oraz smoka. Formy te charakteryzują się atakami długodystansowymi. Kategorię żółtą reprezentują z kolei syrena, ślimak, robot oraz czarodziej. Ostatnią kategorię, oznaczoną kolorem pomarańczowym, reprezentują brutalni, wykorzystujący siłę fizyczną bohaterowie tacy jak kulturysta, mnich, żółw, koń oraz jajko. I tak, nie przesłyszeliście się. Jajko. Dla mnie forma najbardziej abstrakcyjna, której rozwój następuje wyłącznie podczas naszej rozgrywki poprzez znajdowanie specjalnych gniazd. Bez znalezienia ich odpowiedniej ilości nie będziemy mogli odblokować ostatniej formy dostępnej w grze, czyli smoka. Tym samym gra zmusza nas do dokładnej eksploracji krainy. Poza gniazdami w grze mamy do odnalezienia ponad 20 butelek many, które na stałe zwiększają ten parametr dla wszystkich postaci.
Butelki te otrzymujemy od napotkanych na naszej drodze wróżek. Osobiście uważam, że było to jedno z najbardziej frustrujących wyzwań, bowiem podczas mojej rozgrywki pojawił się błąd, który uniemożliwiał zebranie ostatniej butelki. Na naszej drodze oprócz wróżek i zwykłych NPC-ów możemy znaleźć sprzedawców, którzy oferują magiczne różdżki, których odpowiednia ilość umożliwia nam dostęp do nowych lokacji fabularnych, jak również specjalne umiejętności pasywne, które można następnie aktywować u dowolnej postaci. Ponadto od czasu do czasu sprzedawcy oferują tzw. nieskończone misje, które polegają m.in. na tym, że otwieramy skrzynię, pokonujemy odpowiednią ilość wrogów. W porównaniu jednak do zwykłych zadań, te zakupione od kupców misje nie wygasają, dzięki czemu możemy zdobywać dodatkowe punkty doświadczenia praktycznie bez ograniczeń. Zakupów dokonujemy za pomocą monet, które uzyskujemy z pokonanych przeciwników. Oprócz monet nasi przeciwnicy porzucają od czasu do czasu punkty formy, symbolizowane niebieską monetką ze strzałką w górę. Z ich też pomocą możemy ulepszać umiejętności naszych bohaterów. Eksplorując świat gry odwiedzamy liczne jaskinie i podziemne labirynty. Niektóre z nich posiadają specjalne oznaczenie symbolizujące, iż przeciwnicy w nich ulokowani są podatni na dany rodzaj ataków. Na ten przykład szczury nie zada praktycznie żadnych obrażeń postaciom podatnym na ataki fizyczne oznaczone kolorem pomarańczowym. Dlatego też warto zastanowić się, jakiego typu umiejętności będą nam potrzebne przed podjęciem walki. O ile w zwyczajnych jaskiniach możemy zmieniać nasze formy dowolną ilość razy, tak w legendarnych lokacjach nie dość, że nasze postacie nie otrzymują doświadczenia, nie mogą wykonywać misji celem rozwoju swojej rangi, to na dodatek w momencie wejścia do takiej miejscówki jesteśmy skazani na używanie tylko jednego bohatera. Dlatego tak ważne jest odpowiednie dobranie zawczasu naszych umiejętności. Przechodząc do zadań pobocznych obecnych w grze, to są one całkiem ciekawym urozmaiceniem. Podczas rozgrywki oprócz wątku głównego możemy skupić się na zyskiwaniu uznania w 3 niezależnych bractwach. Gildii Złodziejaszków, Gildii Rycerzy oraz Nowej Lidze Czarodziejów. W odniesieniu do każdego z nich będziemy zmuszeni wykonać serię prób sprawdzających nasze umiejętności. Aby ukończyć grę w 100%, a tym samym zdobyć wszystkie osiągnięcia, musimy ukończyć wszystkie postawione przed nami zadania oraz wyzwania. Przechodząc do omówienia interfejsu samej gry, muszę stwierdzić, że jest on przejrzysty i intuicyjny. W lewym górnym rogu możemy zobaczyć portrecik aktualnie używanej postaci, a także posiadaną przez nią aktualnie rangę. Zaraz obok możemy ujrzeć poziom ogólny naszej postaci, który warunkuje posiadane przez nie statystyki ogólne. Niewiele dalej na prawo od wskaźnika poziomu widzimy 2 paski symbolizujące poziom naszego zdrowia oraz many, która odnawiana jest zazwyczaj z wykorzystaniem specjalnych umiejętności używanych przez naszą postać. Poniżej widzimy 4 kwadreciki symbolizujące sloty na aktualnie aktywne umiejętności pasywne. Pionowny pasek z lewej strony to z kolei zbiór aktualnie aktywnych misji. Prawy górny róg ekranu to z kolei punkty formy, używane do rozwijania naszych umiejętności. Czarodziejskie różdżki, używane do odblokowywania nowych lokacji w grze oraz wartość zebranej przez nas gotówki, którą możemy wykorzystać u handlarzy. Poniżej znajduje się minimapa krainy, przydatna w kontekście oznaczonych na niej teleportów, punktów zapisów oraz lochów i jaskiń. U dołu ekranu po jego prawej stronie widzimy umiejętności naszego bohatera. Możemy mieć ich aktywnych maksymalnie 4. Wracając do punktu zapisu, działają one jak klasyczne checkpointy. Nie ma możliwości zapisu gry z poziomu menu głównego. System ten ma jedną dość poważną wadę. W momencie odwiedzenia niektórych lochów bądź jaskiń będziemy takowych save pointów pozbawieni. W związku z tym wyczerpanie naszego paska zdrowia, będąc na 3. piętrze 4-poziomowej wieży, zmusza nas do rozpoczęcia lokacji od samego początku. Niejednokrotnie potrafiłem sobie soczyście przeklnąć pod nosem, będąc frustrowany stratą czasu na ponowne pokonywanie tych samych lokacji. Czy gra jest zatem jakoś piekielnie trudna? Nie,
ale potrafi być momentami frustrująca i nużąca. Zwłaszcza jeżeli chcemy ukończyć grę w 100%, a tym samym zdobyć wszystkie butelki many, uzyskać rangę S w przypadku każdej formy, a także wykonać wszystkie misje poboczne wcześniej wymienionych bractw. Sama rozgrywka zajmuje od około 15 do 20 godzin, jeżeli skupiamy się na wątku głównym, do nawet 30 godzin, jeżeli chcemy skompletować wszystkie osiągnięcia związane z grą. Ta różnica wynika z faktu, iż aby zdobyć finałowe osiągnięcie w grze, trzeba ją ukończyć 2 razy. Nie przesłyszeliście się. 2 razy. Po ukończeniu rozgrywki za pierwszym razem otrzymujemy możliwość rozpoczęcia gry w trybie New Game Plus. Jest to znany już z innych produkcji tryb, w którym de facto zaczynamy grę od zera, czyli resetują się nasze zadania i mapa, ale odblokowane przez nas formy, ich rangi oraz ogólny poziom postaci pozostaje bez zmian. Warto wtedy skupić się już jedynie na speedrunowaniu, by jak najszybciej ukończyć wątek główny i pokonać finałowego bossa. Gra posiada również tryb kooperacji, jednakże nie poświęcałem mu za wiele czasu, w związku z tym ograniczę się do stwierdzenia, iż taki typ rozgrywki istnieje. Ścieżka dźwiękowa gry jest przyjemna. Stanowi ją zbiór 22 krótkich kompozycji oddających klimat samego tytułu. Prawdą jest jednak, że po dłuższej rozgrywce podobny styl poszczególnych utworów może jednak troszeczkę nużyć. Podsumowując, Nobody Saves the World autorstwa Drinkbox Studios jest grą dobrą. Może nie wybitną, ale z pewnością zapewni Wam rozrywkę na kilka letnich wieczorów. Kombinowanie z odpowiednim dostosowaniem postaci doda troszkę emocji, a pokonywanie kolejnych hord przeciwników, zwłaszcza jeżeli lubicie gry z gatunku hack and slash, będzie dla Was z pewnością sposobem na relaks po pracy i wyrzucenie z siebie wszystkich złych emocji. W 10-stopniowej skali BIOS Gaming gra zasługuje na mocną 7. Pozostaje czekać na kolejne dzieła tego studia. Ja się z Wami teraz żegnam, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, jeżeli materiał się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Z tej strony Blueberry Bloom, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!